Jeśli myślicie, że postradałem zmysły, ponieważ nocą gapię się w niebo przez lornetkę, to jesteście w błędzie, bowiem ta lornetka Delta Optical Starlight służy głównie właśnie do obserwacji nieba. A lornetkę takową możecie kupić w sklepie Combat, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. A zobaczymy nie tylko nocne niebo, ale przede wszystkim niezły kawał Bośni i Hercegowiny. Jesteśmy w Bośni i Hercegowinie, mniej więcej na pograniczu tych dwóch krain, Hercegowiny i Bośni. Jedziemy w tamtym kierunku. Te wielkie góry na horyzoncie to Maglić i Park Narodowy Sutjeska, a mamy dotrzeć nad Sarajewo, tam gdzie w 1984 roku była olimpiada. Jahorina, tak się to miejsce nazywa. Nie mamy niczego zaplanowanego, no więc będziemy zatrzymywać się po drodze i pokazywać to, co zastaniemy. Kesera sera, kako će biti, tako biti. Što będzie, to będzie. Co będzie, to będzie, ajde. Przejechaliśmy raptem 20 parę kilometrów i z Jury krakowsko-częstochowskiej przenieśliśmy się gdzie? No w Dolomity po prostu. To jeszcze nie jest Park Narodowy Sutjeska, on się tam dalej zaczyna. Pokonywałem tę trasę wielokrotnie i zawsze zatrzymywałem się co róż, no bo jest tutaj obłędnie pięknie. I co nader ważne, latem tam niżej było 32 stopnie. Tutaj 24,5 mi przed chwilą w aucie pokazywało. No i powietrze obłędnie pachnie ziołami. Słuchajcie, nie byliście tu jeszcze? To już teren Parku Narodowego. Pamiętajcie, że my tędy tylko przejeżdżamy. To znaczy pokazuję wam wszystko to, co bezpośrednio z samochodu widać albo tuż obok samochodu, gdy się zatrzymam. Ale oczywiście można tutaj spędzić naprawdę mnóstwo czasu. No, jeśli lubicie wycieczki, no w zasadzie wysokogórskie można powiedzieć, no to jest coś dla was. Jeśli lubicie jazdę terenową, offroadową, również tutaj takie rzeczy organizują. Są jeziora wysokogórskie. No w ogóle jest tu cudownie. Jeszcze raz powtarzam, ja was tylko nęcę, bo docelowe miejsce będzie gdzie indziej. Miejscowość Tientište, w której to wąwóz rzeki Sutjeski rozszerza się najbardziej, a właśnie od nazwy tej rzeki wziął nazwę cały Park Narodowy. To zarazem miejsce historyczne. Otóż w maju roku 1943 wojska Osi przedsięwzięły tak zwaną piątą ofensywę przeciwko titowskim partyzantom. Tych wojsk było przeszło 120 000. Niemcy, Włosi, Węgrzy, ustaszowscy Chorwaci oraz Bułgarzy i tylko 20 000 partyzantów. Mimo tak miażdżącej przewagi partyzanci wymknęli się z okrążenia. Ową bitwę, zwaną bitwą nad Sutjeską, upamiętnia ten właśnie ogromny obelisk. On jest ogromny, my go widzimy z oddalenia, ale gdybym się tam wspiął, byłbym przy nim taki maleńki. Ale te wydarzenia upamiętnia coś jeszcze, mianowicie jugosłowiańska superprodukcja, Sutjeska, bitwa nad Neretwą, Sutjeska, most. Ja te filmy widziałem z racji mojego wieku, a wy, jeśli nie widzieliście, obejrzyjcie. Są w necie z polskimi napisami. Stałość i przewidywalność to jest podstawa
każdej cywilizacji, a zwłaszcza cywilizacji gastronomicznej. Miejsce, w którym już wiele razy byłem, no bo wyglądało pierwszy raz, jak tu przyjechałem z drogi, interesująco, a potem już wiedziałem, że jest ok. I w dalszym ciągu jest ok. Mianowicie restauracja o nazwie Bracia Kowaczewicz, Bukowica. To jest przed Foczą, jeśli się jedzie z południa, albo za Foczą, jeśli się jedzie z północy. W każdym razie jedziemy z południa, więc minęliśmy już Sutieskę. Zatrzymywałem się tutaj z reguły na jagnięcinę albo jagnięcą wątróbkę. To jest właśnie to dżigerica, jagnięca dżigerica. Plastry wątróbki z rusztu. I zaraz zobaczymy, jak są upieczone. Wzorcowo, różowe w środku, czyli nie są przepieczone. Do tego olej z czosnkiem. Cudo. Ale zobaczcie jeszcze na te pomidory o konsystencji stekowej niemal. Tylko fragmencik, bo one są takie ogromne. Nie było dzisiaj jagnięciny, ale była cielęcina i spod sacza, czyli z tej kopuły. Peka, mówią na to Chorwaci, razem z ziemniakami upieczone. Kleiste, wspaniałe mięso. Wszystko przesiąknięte tymże aromatem. Cudo. Cudo. Jeszcze dwie skromne pozycje, mianowicie wieszalica, czyli mięso, które wisi, może być dymione, czyli wędzone, może też być nadziewane. Jest nadziewane szynką i serem. Do tego domowe fryty. Domowe są fryty również przy rażnicy, czyli szaszłykach. Szaszłyki cielęce, no i coś jarzynowego. To nie jest oczywiście raj dla wegetarian. Mamy tutaj serbską klasykę grillową, ale też bardzo porządne sałatki. To jest no szopska, a to jest syrbska, czyli z papryką również ostrą. A z papryką bardzo ostrą. Małe piwko. I już wiem, że jakoś się dotoczymy tam, gdzie zmierzamy. Jeszcze tylko malutka wiwisekcja wieszalicy. Wszystko z rusztu. Ruszt albo sacz. Nic lepszego nam się tutaj nie przydarzy. Jesteśmy u celu. Teoretycznie mieliśmy w miarę niewielki dystans do pokonania, nawet jak na elektryczny rower, bo 200 km z niewielkim hakiem. Ale droga wiła się niczym wąż pomiędzy górami. Wiodła nas poprzez kaniony i przełęcze. A teraz nie jesteśmy pomiędzy górami, jesteśmy na ich szczycie. Jachorina. Słońce zaraz zniknie za grzbietami, ale jutro zobaczycie to wszystko jeszcze lepiej. W roku 1980 umiera Josip Broz, zwany Titą. W roku 1984 Jugosławia organizuje zimowe Igrzyska Olimpijskie. Ostatnie wspólne przedsięwzięcie wszystkich jugosłowiańskich narodów. Gospodarzem tej olimpiady jest Sarajewo. Sarajewo leży co prawda w kotlinie, ale otaczają miasto wielkie masywy górskie, na przykład Igman czy właśnie ten, Jachorina. Już w kilka lat później, na początku lat 90. wybucha wojna domowa. W trakcie wojny nikt nie myśli o sportach zimowych i w ogóle o jakichkolwiek sportach. Potem przychodzi powojenny kryzys. Ale ostatnimi czasy życie tutaj wraca. Wraca może aż za bardzo nawet, bowiem jak grzyby po deszczu rosną nowe hotele, tworzy się nowe wyciągi. To jest jeden wielki plac budowy. No przypomina mi to trochę Bukowel na Huculszczyźnie na Ukrainie. Ale to wszystko świadczy o tym, że Jachorina znowu ma szansę stać się symbolem zimowych sportów. To wkrótce będzie, o ile już nie jest,
największy ośrodek narciarski w tej części Bałkanów. Jestem na drodze wiodącej Granią nad kurortem. Kiedy byliśmy tu z Agnieszką 2 lata temu, można jeszcze tu było jeździć normalnie samochodem, ale w tej chwili ten ruch jest koncesjonowany. To znaczy samochodem własnym nie da się wjechać, trzeba wypożyczyć kłada. I to jest w sumie słuszna koncepcja. Myśmy tu byli w listopadzie, więc nikogo nie było, ale teraz mamy środek letniego sezonu, mamy tłumy ludzi. Gdyby każdy mógł tutaj wjechać, no to po prostu byłoby jak na Marszałkowskiej w godzinie szczytu, a wjechać tu warto. Słuchajcie, to jeszcze nie jest to najpiękniejsze, co zobaczymy, ale to po prostu miażdży. Góry tutaj są niemal gołe, ale to nie dlatego, że człowiek wyciął las. Jesteśmy na wysokości prawie 2000 metrów, czyli ponad granicą lasu. Jak się spojrzy na ten górski bezkres dookoła, dopiero jak się tutaj przyjedzie i to zobaczy, to człowiek rozumie historię. No i widzi, że po prostu Niemcy i Włosi mogli partyzantom naprawdę skoczyć. Wspaniałe widoki dzielą się na piękne, piękniejsze i takie właśnie jak ten. Siedzę tutaj sobie, wieje przyjemny, dość chłodny wietrzyk. Na dole jest piekło, pewnie 30 parę stopni, a tutaj 22, 23. Latem prawie zawsze słońce, zimą potworna ilość śniegu. Dlaczego? No dlatego, że do Adriatyku stąd w linii prostej jest pewnie nie więcej jak 200 km i te ciepłe masy powietrza wchodzą na góry i powodują opady. No prawie jak w Sierra Nevada w Andaluzji, albo może nawet lepiej niż w Sierra Nevada. I tak siedzę sobie tutaj i myślę o na przykład Hansie, który w czasie wojny musiał tutaj siedzieć i lornetować okolice w wypatrywaniu partyzantów. Lornetował okolice, a tak naprawdę w głowie miał zostawioną w domu swoją Helgę, myślał o bratwurście, myślał o zasmażanych ziemniakach i kiszonej kapuście z kminkiem. Ja o bratwurście w tej chwili wcale nie myślę, a poza tym różnica jest taka, że Niemcy w czasie wojny mieli dobre lornetki, bo musieli, a ja mam dobrą lornetkę, ponieważ chcę. Z punktu widzenia widokowego byłoby to idealne miejsce, żeby ugotować, ale malutki drobiażdżek. Powiedziałem przewodnikom, że potrawa będzie zawierała jajka i muszę te jajka w stanie surowym całe tu dowieźć. Powiedzieli, że chyba oszalałem. No i mieli rację. Zatem gotujemy gdzie indziej. Kolejny widokowy cukiereczek. No niestety tak jest, że miejsca, w które przyjeżdżają turyści tylko po to, by cieszyć oczy pięknem krajobrazu, to są również miejsca ważne strategicznie i pełnią czasami w historii zupełnie inne funkcje. Tak było i tutaj. Ostatnia wojna, wojna domowa w Jugosławii. Tam w dole
zaczyna się już granica pomiędzy Republiką Serbską a terytoriami zamieszkałymi przez muzułmanów. Zatem tutaj były serbskie umocnienia, tutaj były radary. No dziś pozostały po tym tylko fundamenty. No i pozostało to, co tutaj mimo różnych wszystkich zakrętów dziejowych jest niezmienne. Piękno. Zjechaliśmy znacznie niżej, choć cały czas jesteśmy w górach. No zobaczcie, to jest po prostu górska łąka, górska połonina, ale Sarajewo już bliziutko w dole. Pomyślałem sobie, że tutaj opowiem wam o potrawie, która występuje w wielu miejscach Europy w różnych wariantach. Otóż na Węgrzech jest leczo, w Prowansji jest ratatouille, a tutaj jest albo diuwecz, welgiuwecz, welgiuwecz, albo też satarasz. Diuwecz, welgiuwecz, welgiuwecz jest najbardziej podobny do ratatouille, gdyż ma w sobie bakłażany i cukinię. Natomiast satarasz nie ma i jest niemal identyczny jak leczo. No więc zacznijmy to robić. Tu mam wlany olej słonecznikowy i teraz trzeba na niespecjalnie dużym ogniu zeszklić, nie zrumienić cebulę. Miejscowa cebula jest po prostu słodka jak jabłko i doskonała. Tłuszcz nie może być zbyt nagrzany, można już dodać czosnek, gdyż jak powiedziałem, to będzie jedynie szklone. No i zaczekajmy, aż temperatura zrobi swoje. Ta wspaniała muzyka, mianowicie skwiercząca cebula, to jest prapoczątek wielu wspaniałości. Właśnie teraz dodajemy do środka trochę słodkiej, co podkreślam, słodkiej papryki w proszku. Trochę, to nie jest madziarskie leczo, to jest satarasz, no ale satarasz robi się również w miejscach w dawnej Jugosławii, gdzie mieszkają Węgrzy, na przykład w Barani albo też w Slawonii. Dobra, i teraz ważna rzecz. Trzeba od razu dodać tutaj wody. Po co? Po to, żeby się papryka nie skarmelizowała. Wlewamy tutaj wody tyle, żeby mieć pewność, że się nie skarmelizuje. Dobra, teraz to potraktujemy jeszcze odrobiną soli i zaraz pokażę wam również papryki, ale świeże. No bo musicie wiedzieć, co wkroiłem do środka. Mam tutaj papryki pokrojone, a tutaj mam te same zachowane. No więc taka czerwona papryka, z niej słynie zwłaszcza Macedonia, no ale i tutaj jest niekiepska. Zwykła taka papryka, która się nazywa chyba barbura, o ile dobrze pamiętam, z anglosaska, po polsku na to się mówi chyba papryka krzeszowicka. No i taka, to jest liuta papryka, czyli papryka ostra. To wszystko jest tutaj. Pokrojone w kawałeczki mniejsze niż kroi się do lecza. Ja do lecza paprykę kroję w ćwiartki, albo jeśli jest taka, to w ogóle w połówki. I teraz to musi znaleźć się w środku. I dajmy się temu chwilę podusić. Woda jest, nie przypali się, jeszcze sól. To puści dzięki soli trochę własnej wody. Przykrywamy, czekamy 10 minut. Powiedziałem papryka krzeszowicka, ale przypomniało mi się, że chyba chodzi jednak o igołomską. No Igołomia od Krzeszowic leży niedaleko. W każdym razie chodzi o to. Tutaj tak naprawdę w zasadzie nie używa się tej pękatej papryki, z której słynie Hiszpania, tej u nas najpopularniejszej. Więc postarajcie się, poszukajcie innych odmian papryki, takich ze środkowej Europy, albo też z południowej, ale nie tak całkowicie południowej jak Hiszpania. W sezonie można to bez problemu znaleźć. No i pomidory, ale nie mam ich tutaj jak obrać ze skórki,
wypróbuję jeden trik. No zobaczcie, te pomidory są mamucie, no jakby były z Czarnobyla. Są wielkie, ale i słodkie. Więc teraz trzeba takiego pomidora każdego przeciąć na połówkę w ten sposób, wyciąć ten twardy kawałek i umieścić właśnie w ten sposób. Za chwilę będę to przyciskał. Po co tak się robi? No to zobaczycie. Mam nadzieję, że rzecz mi wyjdzie. O, takie wielkie pomidory wystarczą prawdopodobnie tylko 2. W Sataraszu nie ma aż tylu pomidorów, co w Leczo. I teraz trzeba to docisnąć, przykryć i zaczekać kolejne kilka minut. Chcę Wam teraz pokazać, dlaczego tak właśnie zrobiłem, czyli przekroiłem pomidory na pół, skoro nie miałem możliwości obrania ich tutaj ze skórki, czyli przekroiłem na pół i potem naciskałem właśnie po to. Zobaczcie, co się dzieje pod wpływem temperatury. Ta skórka po prostu idealnie schodzi. Teraz można je z tej skórki obrać. O. Z grubsza obrane, a nawet bardziej niż z grubsza, no dobra, tu jest jeszcze maleńki kawałek skórki. Co teraz? Teraz bierzemy jakąkolwiek łyżkę i rozgniatamy te pomidory. Możemy zostawić już pokrywkę nie na garnku, odłożyć ją, bo teraz to musi odparować i ostatecznie zmięknąć, a pomidory powinny się nieco rozpaść. Różne są metody podprawiania satarasza. Niektórzy dodają tutaj trochę ryżu, surowego ryżu. Wystarczy ten ryż wsypać, no wówczas nie należy aż tak bardzo płynu odparowywać. On wtedy ugotuje się w tej jarzynowej kąpieli. Niektórzy oczywiście dodają tutaj kiełbasę pokrojoną w plasterki, paprykowaną albo też podobną do parówki, ale robi się też wersję bardzo podobną do szakszuki, czyli właśnie na tym etapie mniej więcej, kiedy to już nie przypomina konsystencją zupy, wbija się do środka jajka, co ja właśnie uczynię. Ogień można nieco zmniejszyć i teraz, starając się tych jajek nie rozwalić, gotujemy je w tym płynie. Tak samo robi się z szakszuką. Jedno jajo i drugie jajo, choć na Bałkanach bardzo często podają jaja na oko, czyli jaja sadzone nieparzyście, zatem 3, ale ja po naszemu 2. I zaczekajmy, aż białko się zetnie, a żółtko pozostanie płynne. Co teraz? No teraz już tylko trochę soli, głównie na jajka, trochę świeżo mielonego pieprzu po całości, no i jeszcze czerwony akcencik, mianowicie papryka w proszku. Gdyby te pomidory nie były tak słodkie, jak tutaj są, to można by dodać jeszcze do tego odrobinę cukru, ale w tym wypadku nie potrzeba. Zobaczcie, to jest potęga, to jest potęga. We Włoszech i w Hiszpanii nie ma lepszych. No i co? No i teraz potrzebna jest pajda chleba i wystarczy mieć na przykład tylko łyżkę i trochę chleba. Zobaczcie. Ścięte białko, płynne żółteczko. To się wszystko tutaj rozlewa. Gęstwina jarzynowa, arcycudowna. Ale dobre. Satarasz. Zjechaliśmy już do Sarajewa. Ta dzielnica nazywa się Ilidża.
I próbowaliśmy wbić się bez wcześniejszej rezerwacji do tego miejsca. Brajlowicz. Legendarna restauracja. Ale jak się okazuje, legenda nadal działa. Zobaczcie, kolejka jest taka, jakby dawali tutaj coś za darmo. A na zewnątrz to zaledwie ułamek czekających, bo w środku jest ich z 5 razy więcej. Knajpa ogromna. No dobra, ale będziemy się organizować. Zostajemy jeszcze w Sarajewie. Mam nadzieję, to się uda pokazać. A na razie szukamy czegoś na czuja. Czegoś w pobliżu, bez żadnych wcześniejszych informacji. Co nas tutaj może prowadzić? No, zobaczcie. Widzicie ten komin? Z niego się dymi. Jak jest porządna knajpa, no to po prostu takie kominy od grilli ma wystawione i zapach się roznosi, więc będziemy się kierować nosem. Jestem 100 metrów dalej. No jest komin, jest dym, jest zapach rusztu. Miejsce nazywa się Turkuaz, czyli jest prawdopodobnie restauracją turecką. Idziemy. Intuicja, wspaniała intuicja, ale i zmysł powonienia. No bo sami zobaczcie, otwarta kuchnia, ruszt i ten dym, który wypływa kominem i bardzo przyjemną wonią wypełnia okolice. Ale co ważne, tutaj grają w otwarte karty. Mamy lady chłodnicze i wszystko to, co kładzione jest na ruszcie, tutaj na swoją kolej czeka. Ale oprócz węchu mamy też wzrok, więc możemy wcześniej to wszystko obejrzeć i coś wybrać. O, to zjem. Adana w 2 wersjach. Jak myślę, ta czerwona musi być pikantna, ta pewnie łagodniejsza. Chodźmy dalej. No tak. Tak myślałem. Tutaj mamy sektor cukierniczy. O Jezu. Czy mam zjeść coś takiego dzisiaj? Nie. Dzisiaj jeszcze baklawy nie jem. Porcje nie są zbyt wielkie, więc pewnie sam mógłbym i 3 wciągnąć nosem, ale zanim zacznę próbować, to opowiem wam, co jest. Tak, to jest Adana pikantna, bo upewniłem się, rozmawiałem wcześniej z panią. Szaszłyk był marynowany w jogurcie i w startej cebuli. Co jest ważne, widzicie, ta jagnięcina jest lekko przerośnięta. Dzięki temu jest bardziej soczysta. A to są po prostu kotleciki z jagnięcymi żeberkami. O, tak to wygląda. Do tego sałata mieszana. Największą ochotę miałem na to. Dobre. Dobre. Ale tam obok też będziemy musieli się dostać. Albo nawet przede wszystkim tam. Ale to nie dzisiaj. Nie w tym odcinku.